Już wszyscy? Dobra, więc ja dzisiaj chciałem powiedzieć troszkę na temat przyspieszenia testów w RSpec-u. Jak widzicie, jest to część pierwsza. Mam parę jeszcze innych rzeczy, których chciałbym z Wami się podzielić, więc będzie pewnie jeszcze druga i trzecia część, może nawet. Natomiast na dzisiaj, to co przygotowałem, to problem, który też mieliśmy na projekcie. Mamy przykładowy test integracyjny i teraz tak, jak widzicie, mamy 5 różnych testów. Mamy jakieś listy, którymi można zarządzać, więc można je przeglądać, można je edytować, można dodać jakąś firmę do listy, można usunąć tą firmę z listy, no i można też samą listę usunąć. No i to są jakieś takie funkcjonalności podstawowe dla tego modułu, które są otestowane poprzez testy integracyjne. Problem z tym polega na tym, że ten tutaj before zajmuje jakieś 6 sekund. To są testy integracyjne, więc tam dużo rzeczy musi się wykonać, żeby można było to wytestować. Dużo rekordów, dużo różnych około związanych rzeczy, jakieś subskrypcje, plany i tak dalej. To są testy integracyjne, więc chcemy, żeby wszystko przetestowały, żeby wszystko zostało przygotowane. No i to po prostu zajmuje bardzo dużo czasu. Problem też polega na tym, że jest to projekt przejęty przez nas, więc nie za bardzo jeszcze jesteśmy w stanie nawet tutaj coś za wiele podziałać w tym before'ze. Ciężko jest nam coś tutaj przyspieszyć. Zresztą nawet jeśli nam by się udało to przyspieszyć, to i tak każdy before jest wykonywany dla każdego testu, więc koniec końców mamy rezultat typu 6 sekund razy każdy test. Te testy one są dosyć proste, one tam wchodzą, klikają parę akcji, sprawdzają tylko, czy jest dobry rezultat. I każdy z tych hitów jakby niezależnie zajmuje około 1 sekundy do 2 sekund. Więc one są dosyć szybkie, natomiast ten before jest tutaj najwolniejszy. No i czego efektem, jeżeli odpalimy sobie te testy integracyjne, to one lecą 35 sekund. No bo ten before razy ilość tych testów. No i jest to dosyć duży problem, ponieważ takich testów integracyjnych na każdy moduł jest tam gdzieś około 11-12. Daje nam to rezultat ponad 8 minut na testy integracyjne. No i w jaki sposób to przyspieszyć? Takim najprostszym sposobem, który też kiedyś myślałem, żeby coś takiego można było zrobić, to po prostu połączyć to w jeden wielki test. Czyli zamiast 5 osobnych hitów robimy jednego hita i do środka wrzucamy wszystkie nasze formuły związane z testowaniem, czyli klikanie, sprawdzanie, czy dana akcja się stała i tak dalej. Problem polega na tym, że wtedy mamy tylko jednego hita, więc nie jesteśmy w stanie jakby opisać, co się gdzie dzieje, więc pozostają nam komentarze, ewentualnie można to metodami opisać. No ale jest to trochę problematyczne, a dodatkowo jeżeli test nie przejdzie, to w sumie nie wiemy co tak naprawdę, co nie przeszło, czy nie przeszło dodawanie kompany, czy nie przeszło usuwanie kompany, czy usuwanie listy, po prostu nie przeszedł ten jeden wielki test w którejś linijce i trzeba wbić, zobaczyć, która to jest linijka. Natomiast na pewno by się to udało przyspieszyć, bo before wykona się wtedy tylko raz. Jest na to troszkę lepszy sposób. Mianowicie w RSpec-u jest coś takiego jak aggregate failures. Nie wiem, ktoś z Was skorzystał? Kojarzycie w ogóle? No to dobrze. To znakiem tego, że czegoś się dowiecie. Ja też w sumie przez przypadek na to trafiłem. Jest to w RSpec-u trzecim, więc już od dawna jest to dostępne, ale jakoś specjalnie się tym nie chwalili i nie wiem, mało osób chyba to używa, a jest to dosyć fajna funkcjonalność. Pozwala ona na zrobienie czegoś takiego, że połączenie właśnie wielu itów w jeden it, ale zachowanie tej funkcjonalności, że to są jakby osobne testy. W tym sensie, że mamy jednego głównego ita, a wewnątrz niego mamy jakby testy. Możemy je znowu nazwać, co one robią i one są, znaczy tak naprawdę one spółdzielą ten sam kod, co jest tutaj. Before wykona się znowu tylko raz, ponieważ jest jeden główny test, natomiast w środku mamy takie jakby coś jak konteksty, gdzie możemy sobie te nasze testy opisać, co one mają robić. Dodatkową funkcjonalnością jest to, że jeżeli któryś z tych testów nie przejdzie, to RSpec nam to ładnie zgłosi, że właśnie ten scenariusz w tym teście nie przeszedł. Czyli znowu, nie przejdzie nasz główny jeden test, on na przykład nie przejdzie, natomiast będziemy mieć informację też, który konkretnie przypadek się nie wykonał, czyli na przykład, że nie udało się dodać kompany. W tym momencie na przykład nasz test nie przeszedł. Kamil, a one się wykonają zawsze wszystkie, czy do pierwszego faila? Do tego dojdę na następnych slajdach. Też właśnie to będzie wytłumaczone. W tym przypadku, tak jak tutaj widzicie, to działa tak, że on przy pierwszym failu przestanie iść dalej. Czyli on wchodzi, zaczyna robić nasz test, robi najpierw to, robi to. Jeżeli tutaj jest błąd, to już dalej nie idzie. 4. i 5. nie zostanie wykonany, to jakby zostanie przerwany nasz test. Tak działa to domyślnie.
Jaki mam rezultat, jeżeli użyjemy właśnie tego aggregate failures? No, rezultat jest taki, że testy trwają 11 sekund, czyli prawie 3-krotnie są szybsze. I co ciekawe, używanie tego aggregate failures okazało się dosyć proste, nie trzeba było specjalnie zbyt dużo zmieniać. Okazało się, że testy na szczęście nie kolidują ze sobą nawzajem, więc było to dosyć proste też w implementacji. Z reguły sprowadzało się do tego, że ity zastąpić na aggregate failures. I już wtedy nasz before wykonuje się tylko raz, a potem sobie lecą testy po kolei. Więc jak widzicie, jest to o wiele szybsze i proste też w implementacji. No i tak spodziewaliśmy się, mamy jeden test, jeden it zamiast tych 5. Więc tak, jakie mamy tutaj zalety i wady? Bo wady oczywiście też są. Jeżeli chodzi o zalety, no to wiadomo, jest to szybkość. Jest to też moim zdaniem prostota, szczególnie w istniejących projektach łatwo jest to przepisać. Gorzej jest ruszyć jakieś faktorki, jakieś before'y, bo to z reguły wiąże się z tym, że wszystkie inne testy też nam zaczynają się psuć. Natomiast tutaj to jest kwestia zamiana itów na aggregate i jeśli testy są o siebie wzajemne, być może trzeba je dostosować, poprawić albo zmienić ich kolejność. Więc jest to dosyć prosta, najprostsza chyba metoda, jeżeli chodzi o przyspieszenie testów, szczególnie integracyjnych. Minusem, nie do końca może minusem, bo to też zależy od tego, jaki to jest rodzaj testu, to jest to, że te testy są od siebie wzajemne. Jeżeli używamy aggregate failures, to tak naprawdę to jest jeden test, więc jeżeli w naszym przypadku mamy tak, że najpierw wchodzimy i sobie przeglądamy listy, potem edytujemy listę, potem dodajemy kompany do listy, potem usuwamy, nie możemy tych stepów zamienić, no bo one nie miałyby sensu. Jeden ten jakby aggregate failure korzysta z danych z poprzedniego. To wszystko jest jakby w ramach jednego testu, więc nie możemy zamienić tej kolejności. Ale jeżeli skonstruujemy właśnie takie testy zależne od siebie, ma to jak najbardziej sens. I teraz, czy to jest wada, czy to jest zaleta? Moim zdaniem w integracyjnych testach to nie ma znaczenia, bo one i tak są zależne. Bo w integracyjnych testach i tak zawsze mamy ileś tam stepów, zawsze coś klikamy, więc i tak ono jest zależne od tego, że coś wcześniej trzeba zrobić. Jeżeli na przykład formularz logowania on nie będzie działał, to i tak wszystkie testy integracyjne nam padną. Jeżeli jakakolwiek inna funkcjonalność taka dosyć istotna w systemie nie będzie działać, to wszystkie integracyjne testy prawdopodobnie i tak nam przestaną działać, no ponieważ nie są to testy służące do pisania w izolacji, więc tutaj jakby trzeba mieć to na uwadze. No i właśnie, co się stanie, jeśli nasz test napisany przy użyciu aggregate failures nie przejdzie? Więc tak jak wspomniałem, domyślnie on dalej nie pójdzie. Wszystkie inne aggregate failures w tym teście też nie zostaną wykonane, ale można to zmienić, dopisując do testu w metadacie, czyli tam jak mamy opis testu, po przecinku dajemy aggregate failures jako symbol, to wtedy RSpec będzie kontynuował. To jest dosyć fajne w takich przypadkach, jeżeli możemy sobie zrobić na przykład dobrym też przypadkiem dla aggregate failures jest testowanie różnego rodzaju filtrowania albo wyszukiwania. Czyli mamy jakiś zestaw danych, który tworzymy w setupie, dużo danych i potem testujemy i zaczynamy używać różnych filtrów. Chcemy poszukać po tym, pofiltrować po tym. Jeżeli jeden nie przejdzie, to możemy odpalić całą resztę, bo prawdopodobnie one nie mają na siebie wpływu, no bo nie usuwamy żadnych danych, a dzięki temu zobaczymy, że od razu przy okazji na przykład 4 z 18 testów naszych, które sprawdzają, czy filtrowanie działa, nie przeszły od razu. Nie musimy, wiadomo, zawsze jest ten problem, że jak jeden naprawimy, puścimy dalej, okazuje się, że drugi też nie działa, trzeci też nie działa, czwarty też nie działa i tak dalej, więc tu możemy sobie to dostosować. I właśnie w takich przypadkach, jeżeli wiemy, że nasze testy są niezależne od siebie, jeden na drugi nie wpływa, no to moim zdaniem możemy sobie użyć jak najbardziej tej flagi i wtedy RSpec, jeżeli jeden nie przejdzie, on odpali wszystkie inne i potem też zraportuje, które nie przeszły, że na przykład 3 z 5 nie przeszły i które to są. Jest jeden błąd, którego ja jeszcze nie wiem, z czego on wynika, że troszkę dziwnie to raportowanie wygląda. On wskaże, które to jest linijka, natomiast nie bierze tych opisów. Nie wiem czemu. To jest trochę taki problem, ale może ktoś z Was dojdzie, dlaczego tak się dzieje. Może to jest jakiś błąd wynikający jeszcze nie do końca wiem z czego. Ja też nie używałem najnowszego RSpec'a, tylko któregoś tam nie wiem, sprzed paru miesięcy, więc może już to poprawili, może to właśnie trafiłem na jakąś taką wersję, gdzie ten opis błędu był wadliwy. Więc tak jak wspomniałem, jest to przydatne, jeżeli chodzi o testy integracyjne. Praktycznie wszystkie testy integracyjne, tam gdzie dało się to w łatwy sposób, to użyliśmy tego. One stały się zależne, a dzięki temu stały się też o wiele szybsze. Ale też można tak najbardziej wykorzystać w testach kontrolerowych. I to jest taki przykład, gdzie moim zdaniem to dosyć dobrze pasuje. I często widzę takie przypadki, że mamy akcję create w kontrolerze. No i chcemy przetestować na pewno 2 scenariusze. Pierwszy taki to, czy walidacja działa poprawnie, czyli jeżeli próbujemy utworzyć
jakieś tam kompany Office i przekazujemy name'a pustego, to chcemy się upewnić, że, no, że jakiś tam flash error zostanie ustawiony i że jakby nie zostanie zapisane to kompany Office. Więc to jest pierwszy przypadek walidacji, a drugi to już, że jeżeli uda się zapisać, no to chcemy się upewnić, że faktycznie to kompany Office zostało utworzone w bazie danych. I tu przy okazji też porusza taki inny też temat. Mamy też trzeci przypadek, że utworzymy kompany Office, ale przy okazji jeszcze chcemy przetestować, że nasza akcja przekieruje nas do akcji z listą tych kompany Office. Wiem, że w guidzie do RSpECa i dużo takich materiałów jest mówiący o tym, że w każdym icie powinien być jeden expect, czyli że każdy test powinien zastosować tylko jedną rzecz, ale to nie ma naprawdę większego sensu, jeżeli chodzi o wydajność i to jest tylko kwestia może jakiejś przejrzystości, ale prędzej czy później to daje nam bardzo duży narzut, jeżeli chodzi o czas wykonywania testów, bo jak sobie zauważymy, tutaj wykonuje się dokładnie to samo. Te dwa stepy są identyczne, czyli jest sign in user i potem jest post create, te same dane. Więc nic nie szkodzi na przeszkodzie, żeby tego expecta wrzucić tutaj, do tego ita. Połączyć te dwa ostatnie w jeden. To jest praktycznie to samo. Jedyny minus jest taki, że musimy jakoś połączyć ten opis, że musimy sobie napisać, że create records and redirect, and kolejne rzeczy na przykład. No i tu znowu może się przydać na aggregate failures, gdzie możemy sobie te expecty też zgrupować w jakieś bloki i je nazwać. To już jest jakby taka pełna dowolność, ale na pewno tego typu testy, jeżeli mamy ten sam setup i te same akcje wykonujemy, to moim zdaniem powinniśmy wykonywać jak najwięcej expectów wewnątrz jednego ita, żeby po prostu nie tracić czasu. No jeśli chodzi o ten kontroler, no to mamy w każdej akcji właśnie logowanie, no i potem mamy wysyłanie parametrów. W kontrolerach z reguły nie ma aż takiego dużego narzutu, aczkolwiek też się to zdarza. To też nie są testy w pełnej izolacji. Tam też dużo rzeczy się często dzieje w bazie danych, więc też jeżeli jest taka możliwość, to moim zdaniem powinniśmy jak najbardziej skorzystać z aggregate failures. Jeśli są takie scenariusze właśnie, gdzie to można użyć, a w tym przypadku moim zdaniem jak najbardziej można. Właśnie jeśli chodzi o, bo znowu mamy w tych wszystkich, tych dwóch mamy identyczne wykonane akcje, tylko inne expecty. Natomiast częścią wspólną jest to, że tak naprawdę we wszystkich trzech testach logujemy użytkownika. No i jakby to wyglądało używając właśnie aggregate failures. Wtedy logujemy się tylko raz, robimy sobie ita i tu i wewnątrz tego ita możemy robić co chcemy. To wszystko będzie dostępne w kolejnych aggregate failures. Kończy się it, baza jest czyszczona, bo transakcja jest cofana. W przypadku kontrolera to transakcja będzie po prostu wycofana, więc te wszystkie dane, które tu już zrobiliśmy, zostaną usunięte. No i tak wspomniałem, te testy są od Ciebie zależne, więc ich kolejność jest istotna. Akurat w tym przypadku one nie są od siebie zależne, bo robią coś innego, ale jeżeli by było tak, że na przykład ten tutaj coś tworzy, ten usuwa, to byłyby od siebie zależne, no ale to już moim zdaniem jest trochę troszkę za bardzo mi się wydaje, że byłoby już to skomplikowane, więc pewnie w kontrolerach aż tak bardzo bym w ten aggregate failures nie wchodził. Natomiast w tym przypadku moim zdaniem jak najbardziej chcemy przetestować tworzenie Office'a i często jest tak, że mamy właśnie w jakiejś akcji różnego rodzaju jakieś edge case'y, że jeśli utworzy, pierwsze to jest zawsze walidacja, a drugie to czy utworzy. Często jeszcze jest, że jeżeli przekażemy jakiś parametr, to coś tam się jeszcze ma stać, na przykład przy create, więc to też jest dobry przypadek właśnie dla aggregate failures, bo znowu nie musimy robić tego setupu, który może być dosyć czasochłonny. Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o kontrolery. Modele, cała reszta raczej nie, bo tam jest pełna izolacja i z reguły tam nie tworzymy jakichś wielkich wpisów, więc tam z itów jak najbardziej można robić. Normalne klasy, no to już w ogóle wiadomo, jak najbardziej normalne ity. Więc jeżeli im mamy wyższy poziom izolacji, mi się wydaje, że możemy wtedy korzystać z itów, natomiast jeśli ten poziom izolacji jest coraz mniejszy, to jak najbardziej kwalifikuje się to do użycia aggregate failures. Więc tak jak wspomniałem, zachęcam do używania tej metody. Ona jest zapisana w RSpECu w dokumentacji, tam jest też przykład z API właśnie jak to wygląda, ale tak mówię, można to używać jak najbardziej w testach integracyjnych, więc jeśli będziecie mieli wolną chwilę, przeżyjcie swoje testy integracyjne, zobaczcie jak to wygląda, czy coś się kwalifikuje, pobawcie się tym, zobaczcie jaki jest, ile zyskacie na szybkości, co się zmieni i jak działają właśnie te błędy zgłaszane przez RSpECa. Moim zdaniem coś fajna rzecz, no i daje niezłego kopa, jeżeli chodzi o wydajność. Macie jakieś pytania? Okej. No to dzięki w takim razie i tak wspomniałem, będzie pewnie jeszcze druga część. Zobaczymy kiedy, zobaczymy czy ktoś inny jeszcze będzie chętny na kolejną prezentację, więc na pewno jeszcze ten temat będę chciał poruszyć. Mam jeszcze parę innych rzeczy Wam do przekazania związanych z testami, około z testami, faktorkami i całą resztą. To dzięki.